Pamiętacie jeszcze, o kim był ostatni odcinek z serii Broadmoor? No właśnie. Pewnie nie bardzo, bo tak dawno temu on był. Więc dziś znowu przekroczymy mury tego przybytku i opowiem wam o pewnym wyjątkowym człowieku, który pod wieloma względami był przerażający, ale również fascynujący. Dzisiejsza sprawa nie toczy się w jednym miejscu, ani w bliżej określonym czasie. Sami zobaczycie, że dzisiejszy bohater był chyba tak zwanym urodzonym mordercą i nie oszczędzał nikogo. Zaciekawieni? Więc jak zawsze zaparzcie sobie herbatę lub kawę, usiądźcie wygodnie i zamieńcie się w słuch. Choć w kontekście dzisiejszej historii z tą herbatą to ostrożnie. Okej, zaczynamy. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu, gdzie staram się Wam przybliżyć sylwetki najciekawszych zbrodniarzy, według mnie oczywiście. Pamiętajcie również, żeby podbić i polubić ten film. To naprawdę mi pomoże. Chciałam Was tylko poinformować, że wszystkie informacje, które podam, znalazłam w internecie i stworzyłam z nich ten podcast oraz, że nie chcę nikogo urazić. Dodatkowo ostrzegam, że treści tu zawarte są dość drastyczne, więc zalecam ostrożność. Opowiem Wam bajkę o Grahamie Young, zwanym Teacup Poisoner. Zacznijmy więc od początku. Graham Frederick Young urodził się 7 września 1947 roku w północno-zachodnim Londynie, a jego rodzicami byli Fred i Molly. Był młodszym dzieckiem państwa Young, a jego siostra miała na imię Winifreda. Była starsza o jakieś 7 lat, więc różnica była dość znaczna. Ale pierwsze kłopoty na horyzoncie Grahama pojawiły się, kiedy był jeszcze niemowlęciem. Kiedy miał zaledwie kilka miesięcy, jego matka zmarła nagle. Choć nie do końca można tak to ująć, ponieważ cierpiała na gruźlicę już od kilku lat. Ale jej stan po porodzie gwałtownie pogorszył się i niestety zmarła. Był to niesamowity cios dla tej rodziny, ponieważ zamiast cieszyć się przyjściem na świat nowego członka rodziny, musieli zmierzyć się z tak wielką stratą. A uderzyła ona najmocniej w ojca, czyli Freda. Molly była jego wielką miłością. Czarna rozpacz, jaka nim zawładnęła, przesłoniła wszystko. Ale nie mógł sobie na to przecież pozwolić, bo nagle stał się samotnym rodzicem. A to nigdy nie jest łatwe. Jako jedyny żywiciel rodziny nie mógł pogodzić roli ojca i opiekuna z pracą. Dlatego bardzo szybko odesłał dzieci do rodziny, żeby stanąć jakoś na nogi. Z jakiegoś powodu rodzeństwo zostało rozdzielone. Winifreda została odesłana do rodziców Freda, a Graham do jego siostry, czyli ciotki Winnie. To rozwiązanie miało być tymczasowe, aż ojciec ogarnie się. Zarobi wystarczająco, żeby zatrudnić jakąś pomoc w domu i przy dzieciach. Ale znalazł coś więcej. W 1950 roku poznał bowiem kobietę, która również miała na imię Molly i zakochał się. Od śmierci jego żony minęło 3 lata, a on uznał, że czas najwyższy ruszyć ze swoim życiem i odzyskać dzieci. Tak też się stało. Para wzięła ślub jeszcze w tym samym roku, co się poznali i natychmiast zabrali dzieci do domu. A Molly z miejsca pokochała Winnie i Grahama jak swoje własne. Zwłaszcza miała bliski kontakt z Winnie, która wchodziła już w wiek nastoletni powoli i potrzebowała kobiety w swoim życiu. A jej macocha robiła wszystko, żeby spełnić się w roli matki i opiekunki. Spędzały mnóstwo czasu razem. Chodziły na spacery, na zakupy, piekły ciasta i po prostu siedziały przy herbacie i rozmawiały na każdy temat. Oczywiście Graham był uwzględniany we wszystko, więc spacery i czas w domu zawsze były razem z nim. Molly kochała swojego małego chłopca i okazywała to na każdym kroku. Więc co poszło nie tak? Nie wiem, czy uda się odnaleźć jedną odpowiedź, ale zostańcie ze mną. Spróbujemy to rozszyfrować, a kciuk w górę spogląda na Was.
Nie dajcie mu czuć się samotnie. Czas mijał i sielanka rodzinna trwała. Jednak z czasem udało się zauważyć olbrzymią różnicę między charakterami Winnie i Grahama. Dziewczyna była zwykłą, wesołą nastolatką, która od zawsze interesowała się standardowymi rzeczami: lalkami, sukienkami, koleżankami, a później chłopcami. Była bardzo lubiana przez wszystkich i nie miała kłopotów w sytuacjach towarzyskich. Graham natomiast był całkowitym przeciwieństwem swojej siostry. Był bardzo nieśmiały, zamknięty w sobie wręcz. Jak ognia unikał kontaktu z ludźmi, a jeśli już musiał z kimś rozmawiać, z jego ust wychodziły dość dziwne rzeczy, które jeszcze bardziej sprawiały, że ludzie patrzyli na niego jak na dziwaka. A co takiego było niepokojącego w tym, co mówił? I teraz będzie bomba, ale poczekajcie, dajcie mi szansę się wytłumaczyć. Graham Young był fascynatem true crime. Zdecydowanie dziwne stwierdzenie, zwłaszcza, że znajdujemy się tu nie dlatego, że opowiadam, jak zrobić ciasteczka czekoladowe. Więc może to stwierdzenie podnieść kilka brwi, ale pamiętajcie, że Graham swoje zainteresowania odkrył, kiedy był jeszcze bardzo małym chłopcem, a w pełni zgłębiał je, kiedy miał 9, może 10 lat. My, słuchający krwawych opowieści, no dobra, nie wszyscy to też rozumieją, ale wiecie, o co mi chodzi. Raczej jesteśmy dorośli i robimy to w celu rozrywkowym, jakby to nie brzmiało. Ale tak młody człowiek z tak zaawansowaną obsesją na temat seryjnych zabójców i wszelkich krwawych zbrodni to coś raczej mniej spotykanego i zdecydowanie niepokojącego. A jego fascynacja nie kończyła się na czytaniu gazet i doniesień o bieżących zbrodniach popełnionych w okolicy. On miał książki o seryjnych, studiował wszystkie doniesienia o najkrwawszych łaźniach i kolekcjonował pamiątki z miejsc zbrodni. Ale fascynacja true crime nie była jedynym hobby Grahama. Drugim konikiem tego dziwacznego chłopca była II wojna światowa, a zwłaszcza Adolf Hitler i naziści. Pamiętacie, kto również uwielbiał ten temat? Ian Brady we własnej osobie, a jeśli nie słuchaliście jeszcze odcinka o mordercach z wrzosowisk, to zapraszam Was serdecznie, jeśli macie ekstra 2 godzinki czasu. Wszystko zaczęło się dość niewinnie. Najzwyklejsza lekcja historii w szkole, która zasiała ziarno. A że padło na bardzo podatny grunt, zanim się ktokolwiek zorientował, Graham był w pełnej obsesji na punkcie Austriaka. I to level, jak dziś niektórzy piszczą na widok Taylor Swift. Ewidentnie nie wyhaczał konwenansów i tego, co wypada, a co nie, bo pewnego dnia pojawił się w szkole z naszytą swastyką na koszuli albo z namalowanymi pastą do butów słynnymi wąsikami. Więc, jak się zapewne domyślacie, nie przysporzył sobie tym wielu fanów oraz nie miał żadnych przyjaciół. Choć to mu nie przeszkadzało, wolał poświęcić się swoim pasjom w zaciszu swojego pokoju. Ale pomijając tę całą otoczkę inności, Graham był niesamowicie inteligentnym chłopcem, który miał wybitne oceny ze wszystkich przedmiotów, ale szczególnie interesował się chemią. Z zapartym tchem zgłębiał właściwości różnych substancji, jak się łączą i jaki mają wpływ na otoczenie. Jego fascynacja nie przeszła niezauważona, ponieważ ojciec, chcąc pokazać swoje wsparcie, kupił mu w prezencie zestaw małego chemika. A Graham był w niebo wzięty. Zamknął się w pokoju z nową zabawką, którą używał przez kolejne lata. Głównie lubił mieszać różne substancje ze sobą. Domową chemię. Nawet kosmetyki i macochy szły w ruch, ale nikt mu nie przeszkadzał. Widać było, że to sprawiało mu wielką frajdę. Kiedy chłopak miał 12 lat, skończył szkołę podstawową i poszedł do nowej, dla uzdolnionych. A był to nie lada wyczyn. Napawał on ojca i macochę dumą. Ale tam jego zamiłowanie do chemii rozkwitło na nowo. Biblioteka szkolna była istną kopalnią wiedzy dla tego młodego człowieka. Oczywiście najbardziej interesował się chemią, a w tym czasie zdecydował, że toksykologia najbardziej go pociąga. Informacje o tym, co i jak działa na różne organizmy żywe, było dla niego czymś, co zajmowało go bez reszty. Dlatego dodał do swoich zainteresowań książki medyczne,
Ale nie interesowało go ratowanie życia. Po prostu chciał zrozumieć, jak działa organizm i jak może na niego wpłynąć konkretna mieszanka chemiczna. Wiecie, do czego zmierzam? Kiedy zdobył już całkiem pokaźną wiedzę w tym zakresie, uznał, że czas najwyższy, żeby zająć się praktyczną stroną swojego hobby. Ile można tonąć w teorii? Ale aby to osiągnąć, musiał wejść w posiadanie kilku chemikaliów, aby zacząć eksperymentować. Udał się więc do lokalnego chemika i podał mu listę z kilkoma pozycjami, których rzekomo potrzebował. Dla kontekstu, Graham w tym czasie miał zaledwie 13 lat. Mężczyzna z miejsca mu odmówił, ale Young wykorzystał w tym momencie swoją nieprzeciętną wiedzę z zakresu chemii, a zwłaszcza toksykologii, aby uwiarygodnić kłamstwo, które zapodał chemikowi. Mianowicie powiedział, że ma 17 lat, a tylko wygląda na takiego młodego i uczy się na lokalnej uczelni. Te chemikalia potrzebne są mu do nauki i na zajęcia szkolne. Trzeba przyznać, że sprytna z niego bestia, ale kto by się na to nabrał? Ano, pan chemik się nabrał. Bo jak tylko poznał innego frika chemicznego, zapomniał o wszelkich wątpliwościach i dał Grahamowi wszystko, o co prosił. A nawet chwilę poszaleli na zapleczu z różnymi cieczami. Podczas tego shoppingu zaopatrzył się w naprawdę spore ilości naparstnicy, arszeniku i antymonu. I zaledwie kilka tygodni po tym jego rodzina zaczęła podupadać na zdrowiu. Dopadła ich tajemnicza choroba. Trochę jak sraczko-żygaczka, z tym, że towarzyszyły temu niesamowite boleści brzucha. Pierwsza zaczęła chorować Molly, macocha, później ojciec Fred, a następnie Winnie. Graham również chorował, choć najlżej. A co dziwne, w miarę jak czas upływał, nie wyglądało na to, że ta choroba przechodzi. Wręcz przeciwnie, symptomy nasilały się z czasem. Nawet niektóre dzieci w klasie Grahama zaczęły mieć objawy. Musiał być to naprawdę ciężki i zawzięty wirus, którego źródłem najwidoczniej była rodzina Grahama. Ta sytuacja trwała już od kilku tygodni, a najbardziej cierpiała Molly, która nie miała praktycznie żadnej przerwy w chorobie. Reszta rodziny dochodziła do siebie, po czym znowu miała objawy, ale Molly jakby nie była w stanie zwalczyć tego wirusa. Jej stan był tak poważny, że zaczęła mocno tracić na wadze, ponieważ nieustannie wymiotowała i miała biegunkę. Ale nawet zaczęła tracić włosy. Naprawdę szukano jakiegoś wyjaśnienia, ale nic nie przychodziło lekarzom do głowy. Pewnego dnia Winnie, siostra Grahama, jadąc do pracy, bardzo silnie poczuła nawrót choroby. Jadąc pociągiem, nagle zasłabła i zabrano ją do szpitala. Tam przebadano ją dokładnie, a po tym jak wyniki badań jej krwi wróciły, lekarze podrapali się po głowie, bo to nie mógł być przypadek. We krwi Winnie wykryto spore ilości belladonny i nie gwiazdy porno, tylko trującej rośliny. Lekarze wiedzieli, że do konsumpcji nie mogło dojść przypadkowo. Taka roślina nie rośnie sobie od tak i nie można jej znaleźć lub wypić od tak. Ktoś musiał wiedzieć, co robi i podać jej tę truciznę specjalnie. Z miejsca, jak tylko lepiej się poczuła, zaczęto rozpytywać się o to, czy ma z kimś taki konflikt. Oczywiście poinformowano ją o tym, dlaczego tak zaniemogła, ale dziewczyna była w szoku. Przecież nie miała wrogów. Była zwykłą dziewczyną, która nawet nie jest jakoś specjalnie znana, żeby aż tak sobie zaskurzyć u kogoś. Ale wtedy przypomniała sobie, że rano, przed wyjściem z domu jej młodszy brat Graham poczęstował ją filiżanką herbaty, która miała wyjątkowo gorzki smak. Na tyle okropny, że zdołała przełknąć tylko jeden łyk i resztę wylała, kiedy jej brat nie patrzył. Nie za bardzo zastanawiała się nad tym. Uznała, że chyba Graham po prostu robi wyjątkowo kiepską herbatę. Ale teraz ta sytuacja nabrała zupełnie innego znaczenia, zwłaszcza w kontekście, że jej brat miał przecież niesamowitą obsesję na punkcie chemii i toksykologii. Kiedy Fred, ojciec, usłyszał o tym wszystkim, natychmiast skonfrontował się z synem. Był niesamowicie zły. Ale Graham zaprzeczył wszystkiemu. Stwierdził, że nigdy w życiu nie skrzywdziłby swojej siostry. I podał od razu pomysł, jak mogło dojść do tego przypadkowego zatrucia.
Powiedział, że widział kilka dni wcześniej, że Winnie bawiła się robieniem mikstur ze swoich szamponów do włosów w zestawie do herbaty. Dokładnie to powiedział i nie wiem, jak on myślał, że ktoś w to uwierzy. Po pierwsze, Winnie w tym czasie miała prawie 20 lat. Mało prawdopodobne, żeby bawiła się w robienie mikstur. Takie rzeczy robią małe dzieci. A po drugie, belladonna w szamponie. Bitch please. Tylko, że choć nikt mu nie wierzył, to była nadal sytuacja słowo przeciwko słowu. Trzeba było mieć dowody, więc ojciec przetrzepał pokój Grahama w poszukiwaniu trucizny, ale nic nie znalazł. W tym momencie Fred był przekonany, że to jego syn otruł siostrę, ale był również pewny, że doszło do tego przez przypadek. Kompletnie nie brał pod uwagę sytuacji, w której to byłoby jego intencją. Uznał, że absurdalne wyjaśnienie, jakie podał, miało źródło w prawdzie. Prawdopodobnie to Graham mieszał swoje chemikalia w zestawie do herbaty i nie domył ich, stąd trucizna przedostała się do herbaty i otruła Winnie. Dał tylko ostrzeżenie chłopakowi, żeby uważał, bo widzi, co zrobił swojej siostrze i w sumie na tym zakończyła się cała sprawa. Ale my już wiemy, że ten tajemniczy wirus, który wyniszczał rodzinę od kilku miesięcy, to Graham, podtruwający wszystkich, zakrapiając zapasy herbaty. A fakt, że sam również chorował, może świadczyć o tym, że celowo podawał sobie niewielkie dawki, żeby nie być podejrzanym, lub przypadkowo zażył truciznę. Z jakiegoś powodu głównym celem jego starań była jego macocha Molly. Oczywiście zastanawiano się, dlaczego przecież kochała go nad życie jak swojego własnego syna. Zaznał od niej tylko dobroci. Ale po tym, jak wyszły na jaw jego uczynki, został zbadany przez psychiatrów, powstała pewna teoria, ponieważ sam nigdy nie wyjaśnił, dlaczego akurat ona. Uznano, że dla Grahama sam proces trucia był najważniejszy. Śmierć była drugorzędnym celem. Ale on kochał najbardziej swój eksperyment oraz możliwość obserwacji tego, co działo się z obiektem testowym w jego trakcie. A Molly była dla niego takim obiektem. Jako jedyna osoba, która zawsze była w domu, ponieważ była gospodynią domową, to jej mógł najlepiej się przyglądać, poczynając swoje obserwacje i badając postępy swojej pracy. Brzmi to okropnie, ale taką teorię wysnuto. Tak jak mówiłam, swoje wysiłki skupił głównie na Molly i z biegiem czasu powoli zwiększał dawki trucizny, jakie jej podawał. Obserwował reakcję jej organizmu i robił notatki. Ale z czasem wyglądało to tak, jakby Molly nabierała pewnego rodzaju tolerancji na substancje, które otrzymywała. Nadal ciężko chorowała, ale nie widać było jakiejś drastycznej zmiany w jej organizmie, jak w początkowej fazie eksperymentu. Dlatego Graham zaczął się powoli nudzić, a wręcz złościć, że jego eksperyment przestał być pasjonujący. Postanowił więc, że czas na ostatnią fazę. 21 kwietnia 1962 roku po powrocie do domu Fred zastał dom w stanie, jakiego raczej nie widział zazwyczaj. Kuchnia nie była posprzątana. Obiad nie czekał na niego na stole, a Molly nigdzie nie było. Po szybkim rekonesansie znalazł żonę w ogrodzie krzyczącą w agonii. Trzymała się za brzuch, a obok widać było kałuże krwawych wymiocin. Przerażony natychmiast wezwał karetkę i zabrano Molly do szpitala. Ale na nic się to zdało, bo praktycznie zaraz po przyjeździe kobieta zmarła. Fred był zrozpaczony i oczywiście żądał wyjaśnień, co stało się jego żonie. I o dziwo lekarz podał dość szybko przyczynę zgonu. Ale nie tego, jakiego się spodziewacie. Uznano, że śmierć nastąpiła z powodu krwotoku wewnętrznego, a jego przyczyną nie była trucizna, a uraz dysku, który uszkodził naczynie krwionośne i kobieta krwawiła do jamy brzusznej, aż się wykrwawiła. Było to dość prawdopodobne, ponieważ Molly rzeczywiście uległa kilka tygodni wcześniej wypadkowi samochodowemu i uskarżała się na ból pleców. Lekarz był przekonany swojego do takiego stopnia, że nawet nie zlecił sekcji zwłok, żeby potwierdzić swoje przypuszczenia. Ale my wiemy doskonale, kto był odpowiedzialny za tę agonię i ostatecznie śmierć.
Znudzony brakiem postępów w eksperymencie, Graham postanowił pozbyć się obiektu badań i dodał swojej macosze tak wielką ilość talu, że w sumie mógł uśmiercić kilka osób. A wiecie, co było najbardziej przerażające w tej całej sytuacji? Okej, fakt, że otruł kobietę, która była mu matką, to już masakra. Jednak zgodnie ze słowami Freda, Graham w czasie, kiedy Molly umierała w ogrodzie, stał w oknie i witał ojca z wielkim uśmiechem i machał mu na powitanie. Fred oczywiście nie miał jeszcze wtedy pojęcia, co dzieje się na tyłach domu. I również witał radośnie syna. Graham wiedział doskonale, że nikt nie pomoże Molly, umrze. I tak, ale zachowywał się, jakby nic się nie stało i wiedział doskonale, że jego ojciec za chwilę odnajdzie jego ukochaną żonę umierającą w kałuży własnych wymiocin. Jeśli to nie jest czyste zło, to nie wiem, co nim jest. Naturalnie należało zorganizować pogrzeb. I tu również was nie zaskoczę, że pierwszą osobą, która o tym wspomniała, wyrywając zrozpaczonych Freda i Winnie z odrętwienia, był Graham we własnej osobie. I zaproponował, że najlepszym rozwiązaniem będzie kremacja. Geniusz. Naprawdę. Skorzystał z faktu, że ojciec nie myślał racjonalnie i wykorzystał to, aby zatrzeć po sobie ślady. I dopiął swego, bo to właśnie uczyniono. Skremowano zwłoki Molly na zawsze, niszcząc wszystkie ślady zbrodni. Pierwsze morderstwo uszło mu na sucho. Ale kiedy można pomyśleć, że ten mały psychopata zrobił już najgorsze, co można było zrobić, on mówi: potrzymaj mi piwo. Zaprawił jedzenie na stypie otrutej macochy, trując wszystkich uczestników pogrzebu. Co prawda nikt nie umarł, ale mnóstwo osób ciężko odchorowało tę imprezę. I dość szybko zaczęli wracać do zdrowia. Wszyscy, poza Fredem, który z dnia na dzień czuł się gorzej i gorzej. I po około 2 tygodniach jego stan był tak ciężki, że postanowił udać się do szpitala. Przeprowadzono wiele badań i testów i lekarze doszli do jednego wniosku. Fred był systematycznie podtruwany przez kogoś. W sumie to przyszedł do szpitala w ostatniej chwili, bo poziom antymonu w jego krwi przekroczył już śmiertelną dawkę. I natychmiast wiedział, kto był za to odpowiedzialny. Po kilku dniach w szpitalu, kiedy wydobrzał i mógł wyjść, nie udał się prosto do Grahama, żeby skonfrontować swoje podejrzenia, ale za to pojawił się na progu swojej siostry, Winnie, która przez pierwsze 3 lata zajmowała się Grahamem. Musiał się z kimś skonsultować i zebrać myśli. Byli ze sobą bardzo blisko i była jedyną osobą, z którą mógł o tym wszystkim porozmawiać. Nie wiedział, co począć, bo skąd miałby wiedzieć? Właśnie dowiedział się, że jego własny syn z premedytacją go podtruwał. Próbował otruć swoją własną siostrę i praktycznie był pewny, że zamordował jego żonę, również podając jej truciznę. Na dodatek już od jakiegoś czasu Fred otrzymywał niepokojące informacje ze szkoły, ponieważ nauczyciele byli zaniepokojeni obsesją Grahama na temat chemii, a zwłaszcza toksycznych pierwiastków oraz ich zastosowania. Wcześniej Fred zbywał te uwagi, ale teraz za dużo znaków na niebie mówiło, że jego syn jest psycholem, co truje ludzi. Przez kilka dni Fred siedział z siostrą i walczył sam ze sobą, nie wiedząc co zrobić. Ale rozwiązanie przyszło w sumie samo, ponieważ otrzymał on wiadomość ze szkoły, że ma się stawić na rozmowę u dyrektora. Okazało się, że nauczyciel chemii, zaniepokojony na tyle mocno zachowaniem Grahama, postanowił przeszukać jego biurko. Nie będę się wdawać w kwestie związane z naruszeniem prywatności. Nie wiem, czy to było dozwolone, czy nie, ale do takiego przeszukania doszło i to, co zostało znalezione, sprawiło, że niejedna głowa osiwiała. Przede wszystkim było tam wiele fiolek z truciznami, pojedynczymi substancjami, jak i gotowymi mieszankami oraz notatnik, w którym było mnóstwo zapisków poczynionych przez Grahama. Bardzo rzeczowo opisywał swoje obserwacje na temat eksperymentów, jakie prowadził, oraz ogólne informacje na temat substancji, jakimi się posługiwał. Natychmiast wezwano Freda, ale również zadzwoniono na policję. W tym świetle tak licznych przypadków wirusa w szkole uznano, że to wystarczający powód, aby zaangażować odpowiednie służby.
Policja również nie bardzo wiedziała, jak podejść do tematu. Przede wszystkim ze względu na wiek Younga. Miał zaledwie 13 lat. Aresztowanie wydawało się na wyrost. Dlatego po dłuższej rozmowie wszyscy doszli do wniosku, że należy poddać go badaniu psychiatrycznemu, ale pod pretekstem rozmowy z doradcą zawodowym. Psychiatra miał się za takiego podać i w taki sposób przeprowadzić z nim ewaluację. Nikt nie chciał aresztować tego młodego dzieciaka, ale coś trzeba było zrobić. Zorganizowano spotkanie i praktycznie od wejścia Graham nie był w stanie powstrzymać się przed opowiadaniem na temat jego zainteresowania chemią, a zwłaszcza toksycznymi substancjami. Buzia mu się nie zamykała. Paplał i paplał, choć psychiatra w swoich notatkach zaznaczył, że poziom wiedzy tego chłopaka był imponujący. Ale jego obsesja była wręcz przerażająca. Również okazywał bardzo silne, egoistyczne podejście do świata. W całej tej tyradzie bardzo podkreślał, że on jest bardzo mądry. Mądrzejszy od wszystkich wokół, że na wszystkim zna się lepiej i ogólnie jest więcej warty niż inni ludzie. A dodatkowo sugerował, że wie i robi o wiele więcej niż ktokolwiek z jego otoczenia. To była czerwona flaga wielkości planety. Psychiatra natychmiast po skończonej rozmowie udał się do detektywa prowadzącego sprawę i oznajmił, że uznaje go oficjalnie za niebezpieczną jednostkę i zdecydowanie jest on odpowiedzialny za coś, choć jeszcze nie wie za co. Ale na pewno ten chłopak już coś złego zrobił. Dając zielone światło policji do oficjalnego śledztwa w sprawie Grahama Younga. Tego samego dnia został on aresztowany, a po tym jak został przeszukany, policja znalazła fiolki trucizny poupychane po wszystkich kieszeniach. No, z tego to już nie miał się jak wywinąć. Złapali go na gorącym uczynku poniekąd. W sumie nie było co ściemniać i Graham przyznał się, że od kilku lat systematycznie podtruwa całą swoją rodzinę, ale nie tylko ich. Niby wszyscy to podejrzewali, ale usłyszeć to z jego ust było czymś demonicznym. Truł jak leci. Otruł uczestników pogrzebu swojej macochy, nauczycieli i dzieci w klasie. Truł nawet swojego najlepszego i jedynego kolegę, z którym często zamieniali się jedzeniem w szkole. Zakrapiał swoje kanapki arszenikiem i wymieniał się z kolegą, który raz w ciężkim stanie trafił nawet do szpitala. Choć w tamtym momencie nadal uznawano, że to jakiś wirus. Aż włosy stawały dęba, kiedy odkrywał wszystkie swoje poczynania i nawet powieka mu nie drgnęła. Ale z jednym szedł w zaparte. Nie przyznał się do zamordowania Molly, swojej macochy. Choć wszyscy w sumie byli pewni, że to on jest odpowiedzialny. Nie było dowodów, bo ten piekielny geniusz zbrodni doprowadził do kremacji zwłok, czym pozbył się dowodów. Na tym etapie trzeba było stworzyć pełny profil psychologiczny tego chłopaka, ponieważ pierwsza rozmowa była tylko wskazówką. Ale teraz wiązało się to wszystko z procesem karnym, więc trzeba było określić jego stan psychiczny. Poddano go więc bardzo szczegółowemu badaniu i stwierdzono u niego zaburzenia psychiczne. Wiązało się to z brakiem wyrzutów sumienia z powodu jego czynów, ponieważ kompletnie nie uważał, że robi coś złego. A co za tym idzie, psychiatra stwierdził, że praktycznie 100% pewności jest, że Graham nigdy nie przestanie być niebezpieczny dla społeczeństwa, gdyż uważał, że jego działania, jego eksperymenty są ważniejsze niż życie czy zdrowie ludzi. Kiedy sprawa trafiła do sądu, prokurator podniósł właśnie ten aspekt, twierdząc, że Graham Young, mimo swojego młodego wieku, jest wielkim niebezpieczeństwem dla społeczeństwa, ponieważ jego obsesja nie jest jakimś tam dziwnym wymysłem, chwilowym kaprysem, który się mu znudzi i zajmie się czymś innym. Jest ona głęboko zakorzeniona w nim i z czasem przybiera tylko na sile. Przytoczono również cytat z Younga w trakcie rozmowy, który podczas badania stwierdził: brakuje mi mojego antymonu. On dawał mi poczucie władzy. Ostatecznie postanowił przyznać się do wszystkiego, oczywiście oprócz zamordowania macochy, za co został skazany na 15 lat pozbawienia wolności w zakładzie psychiatrycznym Broadmoor Hospital. Wszyscy już wiecie, co to za miejsce i to naprawdę niezły wyczyn, bo przekroczył jego mury, kiedy miał zaledwie 14 lat. Po tym, jak został przyjęty, poddano go kolejnej diagnozie.
i stwierdzono, że oprócz psychopatii ma schizofrenię. Wdrożono więc leczenie i 15-letnia odsiadka się rozpoczęła. Trzeba przyznać, że początek jego pobytu był spokojny. Zgodnie z raportami z Broadmoor, przystosował się bardzo szybko i bez kłopotu. Rodzina regularnie go odwiedzała, biorąc czynny udział w jego terapii, ale z czasem przychodzili coraz rzadziej. Choć wstępnie chcieli mu pomóc i nie odwrócili się od niego mimo tego, co zrobił, tracili do niego cierpliwość, ponieważ nie wykazywał żadnych postępów w terapii. Nie było żadnej poprawy. Każda wizyta kończyła się tym, że Graham prosił odwiedzających, aby przynieśli mu jakąś substancję, żeby mógł się nią pobawić. Wiecie, o co mi chodzi. Najczęściej prosił o zapałki, ale nie po to, że palił papierosy czy coś w tym stylu. On chciał pozyskać siarkę, która również jest trująca. Bardzo szybko widać było, że pobyt w szpitalu nie przynosi żadnych efektów. Dlatego rodzina z czasem przestała go odwiedzać tak często, choć nigdy nie zaprzestali wizyt całkowicie. Ale pomysłowy Dobromir jakimś cudem znalazł sposób, żeby truć dalej. W czasie jego pobytu doszło do kilku epidemii dziwnego wirusa, co było dość charakterystyczne, że przy Youngu wszyscy dziwnie chorują. Ale kiedy jeden z pacjentów pewnego dnia padł nieżywy, bez wcześniejszych problemów zdrowotnych, przeprowadzono autopsję. John Berridge, bo tak nazywał się, Denat, zmarł z powodu zatrucia cyjankiem. Ciekawe, jak do tego mogło dojść? Oczywiście, że wszyscy podejrzewali seryjnego truciciela, ale w sumie nie było dowodów. Graham jednak nie zawodził. Jego wielkie jak jaja chomika ego nie pozwoliło mu przemilczeć wszystkiego. Nie omieszkał pochwalić się na wszystkie strony, że jego olbrzymia wiedza z dziedziny chemii pozwoliła mu opanować umiejętność destylacji jakiejś rośliny, która rosła na dziedzińcu szpitalnym, i pozyskaniu z niej cyjanku. Bum! I choć nie mogli przypiąć mu morderstwa, bardzo szybko wykopano z korzeniami wszystkie rośliny, o których opowiadał Graham. Tak, na wszelki wypadek. Ostatecznie śmierć Bertridge'a została uznana za samobójstwo, ale wiele osób uznało, że mogło być to tuszowanie sprawy przez władze szpitala. Zamiast sądzić ewentualnego sprawcę, bardziej chcieli kryć siebie za to, że stworzyli możliwość dla seryjnego truciciela, aby dorwał się do trucizny. Moim zdaniem to wielce prawdopodobne wyjaśnienie, ale oficjalnie Graham nie został o nic oskarżony. Choć wszystkie krzaki zostały usunięte, on i tak wielokrotnie ponawiał próby trucia kogo się dało. W końcu miał dostęp do chemii w postaci np. środków czystości. Wrócił również do dawnej obsesji na temat nazistów i austriackiego malarza. Ponieważ wszedł już bardzo mocno w okres dojrzewania, pojawił się u niego zarost. Wiecie, w którym kierunku zmierzam? Dokładnie. Słynny wąsik pojawił się u Grahama pod nosem. W ogóle zaczął upodabniać się do swojego idola pod wieloma względami. Słuchał jego ulubionego kompozytora, mówił w specyficzny sposób, ale również prowadził przemówienia na różne tematy, zachowując się bardzo charakterystycznie. Jeśli to nie jest czerwona flaga, to nie wiem, co nią jest. Tak mijał czas w Broadmoor. Mimo jego upływu, terapii oraz leków nie dało się zauważyć żadnej zmiany w jego zachowaniu czy sposobie myślenia. A przecież pobyt w takiej instytucji powinien przynosić jakieś efekty. Powinien zajść jakiś progres, żeby móc stwierdzić, że wyjście pacjenta jest realne. A tu niczego takiego nie było. A mimo to Graham Young został zwolniony już po 9 latach. Pamiętacie? Do odsiadki miał 15. Lekarze uznali go za zdrowego i że nie stanowi jednak zagrożenia dla społeczeństwa, mimo że przez większość czasu pisano raporty o braku jakiejkolwiek poprawy w jego zachowaniu. W wieku 23 lat Young mógł opuścić Broadmoor jako wolny i zdrowy człowiek według nowej diagnozy. Nawet mimo tego, że w dzień, kiedy otrzymał informację o zwolnieniu, powiedział jednej z pielęgniarek, że zamierza zamordować jedną osobę za każdy rok pozbawienia wolności. Czyli planował zabić 9 osób. To raczej powinno udaremnić jego wyjście, prawda? Błąd. Opuścił szpital i nawet się za siebie nie obejrzał. 23-letni Graham Young był wolnym człowiekiem. Ale co dalej?
Całe swoje nastoletnie życie spędził odizolowany od społeczeństwa i nie miał żadnego zaplecza pozwalającego na rozpoczęcie nowego, dorosłego życia. A na dodatek cała rodzina odwróciła się od niego, co akurat było zrozumiałe. Na szczęście dla niego jednak Winnie, jego starsza siostra, choć była niedoszłą ofiarą Grahama, znalazła w sobie współczucie dla niego. Mimo potencjalnego zagrożenia zgodziła się przyjąć go pod swój dach. Chłopaka, który jeszcze kilka lat wcześniej regularnie podtruwał swoich najbliższych trucizną z zamiarem zabicia ich. Ona pozwoliła mu na to, żeby przebywał pod jej dachem i miał swobodny dostęp do jej kuchni, gdzie działa się magia Grahama. Ale z drugiej strony, dlaczego miałaby nie wierzyć, że jej młodszy brat się zmienił? W końcu tyle mądrych głów zawyrokowało, że jest już zdrowy. Wpuściła go więc pod swój dach pełna nadziei, że nie będzie to zła decyzja. Ale my wiemy, że jej nadzieja była matką wyjątkowo głupich. Wystarczyło kilka miesięcy, a Graham już węszył, jak wejść w posiadanie swoich ulubionych zabawek. Winnie mieszkała razem z mężem na północ od Londynu, w miejscowości Hamel Hempstead. I do miejscowego chemika udał się Graham zaraz po tym, jak uznał, że czas na odnowienie swojej chemicznej kolekcji. Liczył, że powtórzy to, co zrobił poprzednim razem, czyli uda mu się zamydlić oczy swoją wiedzą i pewnością siebie, ale przeliczył się. Specjalista, choć pod wrażeniem, ostatecznie powiedział, że bez dokumentów potwierdzających jego słowa nie da mu tego, o co prosi. Graham był zły, ale nie poddał się. Po tak długim czasie bez dostępu do trucizny był jak narkoman na głodzie. Obmyślił więc plan, że stworzy fałszywe zaświadczenie opatrzone podrobionym logo miejscowej uczelni, że jest tym, za kogo się podaje, czyli studentem chemii, a towar jest mu potrzebny do nauki i zajęć praktycznych. Generalnie okazuje się, że był to raj dla fałszerzy, bo jak tylko dokument wylądował na ladzie, zaraz obok stanęła chemia zapakowana i gotowa do użycia. Brakowało jeszcze tylko czerwonej wstążki. Sytuacja stała się bardzo nieciekawa. Wyjątkowo niebezpieczny i głęboko zaburzony młody człowiek dostał w ręce śmiertelną broń. A opinia lekarzy mówiąca, że stracił zainteresowanie truciznami i jest zdrowy, dała mu poczucie bezpieczeństwa, ponieważ znowu nikt go o nic nie podejrzewał. Tabula rasa. Graham wykorzystał to w 100%. Pierwszą decyzją, jaką podjął, było wyprowadzenie się od siostry. Ona jako jedyna najszybciej mogła powziąć jakieś podejrzenia. Najlepiej zacząć wszystko od nowa, w miejscu, gdzie nikt cię nie zna. Więc znalazł jakiś hostel niedaleko Hemel Hempstead i tam wynajął pokój. Wiedział też, że musi zacząć zarabiać na siebie. Zapisał się więc na kurs dla sprzedawców. Praca mało ambitna dla tak inteligentnego człowieka, ale dająca potrzebne środki do życia. Przy czym tak normalna i nie zwracająca na siebie uwagi, jak to tylko możliwe. Musiał się wtopić w tłum. Tylko że praktycznie natychmiast, gdzie tylko Yang się pojawił, ludzie wokół zaczęli chorować. I to ciężko, na tajemniczego wirusa. My wiemy dlaczego, ale nikt nie miał podstaw na ten moment, żeby go o cokolwiek podejrzewać. Tak więc w hostelu większość mieszkańców dostała sraczko żygaczki. Na kursie też. Tylko jedyny Graham jakby był odporny na choróbsko. Ale jak już wspomniałam, nikt nawet nie brał pod uwagę, że ten cichy chłopak może mieć coś wspólnego z tymi incydentami. Graham mimo upływu czasu nadal był samotnikiem. Nie umiał, ale i też nie chciał nawiązać bliższych relacji z nikim. Ale jednej osobie udało się przebić przez jego twardą skorupę. Nazywał się Trevor Sparks. Miał 24 lata i był jednym z lokatorów hostelu, w którym mieszkał Graham. Mężczyźni zamienili ze sobą kilka słów na korytarzu pewnego dnia i tak rozpoczęła się ich przyjaźń. Użycie tego słowa nie jest wcale na wyrost, bo Trevor i Graham spędzali ze sobą naprawdę dużo czasu. Nie tylko odwiedzali się w swoich pokojach i popijali piwko, gawędząc o wszystkim. Spotykali się w lokalnym pubie, gdzie Young pokazywał swoją bardziej towarzyską twarz. Czasem nawet gawędząc z kobietami, czego wcześniej nie robił nigdy. Regularnie chodzili do pobliskiego parku, żeby grać w piłkę nożną i tam Graham poznał nowych ludzi. Czyżby nagle znormalniał? Nic z tych rzeczy.
Ten człowiek nie miał w sobie żadnych ludzkich uczuć. Choć nigdy jasno się nie odniósł do tego, jaki miał realnie stosunek do Trevora, przede wszystkim traktował go jako kolejny obiekt obserwacji i eksperymentów. Po obiecującym początku, pewnego dnia Trevora obudziła eksplodująca biegunka. Niepohamowane wymioty i ból brzucha, jak nie z tej ziemi. Jakby mu coś skręcało wnętrzności w imadle. Ale to nie wszystko. Do tego dochodził jeszcze ostry ból w nogach i uwaga, w jajkach. Zestaw objawów mało spotykany, ale po jednym dniu wszystko ustało, dlatego Trevor, choć wykończony, machnął ręką i wrócił do normalnego życia. Już kilka dni później objawy powróciły, zwaliły go z nóg jak tajfun. Cierpiał niemiłosiernie, ale znowu wszystko minęło po 24 godzinach. Choć było to zastanawiające, Trevor zbagatelizował chorobę po raz kolejny. Przecież znowu przeszło. Ale pozostawało pytanie, dlaczego tak chorował? Sytuacja powtórzyła się jeszcze kilka razy. Zawsze nagle i gwałtownie. Po trzecim ataku stwierdził, że chyba jednak coś jest nie tak z nim. Lekarze zbadali go i niczego nie znaleźli. Prawdopodobnie dlatego, że w chwili badania nic mu już nie dolegało. Ale kolejny incydent zdarzył się w parku podczas gry w piłkę nożną i koledzy wezwali do Trevora pogotowie. W szpitalu zbadano go i zdiagnozowano infekcję nerek. Jednak leczenie nie przyniosło efektów. Trevor regularnie cierpiał na te same dolegliwości. Ból w nogach, jądrach i brzuchu oraz wymiotował i miał biegunkę. Próbowano odnaleźć przyczynę i leczono go na różne sposoby, ale nic nie pomagało. Do momentu, aż Trevor opuścił hostel. Przeniósł się do innego miasta, gdzie dostał pracę. Wtedy ozdrowiał. Całe szczęście dla niego. Ale ucieczka jego obiektu badań wpłynęła na Grahama po raz kolejny. Był zły, ale postanowił na razie nie okazywać swojego niezadowolenia. Poświęcił się ukończeniu kursu i przeprowadził się bliżej siostry. Tym razem zamieszkał we wspólnym domu, gdzie znajmował sypialnię, a reszta pomieszczeń użytkowana była wspólnie z innymi lokatorami. Znowu górę nad nim wzięła jego samotnicza natura i raczej nie szukał kontaktu ze współlokatorami. Poza jakimiś krótkimi, niezbędnymi rozmowami, Graham trzymał się na uboczu. A to, co było bardzo charakterystyczne, to fakt, że pilnował, aby nikt nie wchodził do jego pokoju. Nikt, ale to absolutnie nikt nie miał prawa tego robić. Upewnił się, że wszyscy będą się stosować do tej zasady, robiąc kilka awantur o przekroczenie granic jego prywatności. Zastanawiacie się pewnie, co takiego było w tym pokoju, że tak zaciekle bronił dostępu do niego. Powiem wam oczywiście. I nie chodziło o stanowisko pracy szalonego naukowca. Pokój był istną orgią nazistowskich memorabiliów. Na ścianach wisiały swastyki i plakaty z Hitlerem czy innymi przedstawicielami reżimu. Oczywiście wszystko z czasem wyszło na jaw i nikt z mieszkańców domu nie docenił jego talentów jako dekoratora wnętrz. Ale początkowo udało mu się zachować swoje tajemnicze hobby. Kiedy kurs na sprzedawcę się zakończył, Graham musiał znaleźć w końcu pracę. Siostra nadal pomagała mu finansowo, ale nie mogło to trwać w nieskończoność. Oczywiście było to całkiem wygodne rozwiązanie, jednak stwarzało pewne problemy. Przede wszystkim zajmowało mu dużo czasu odkładanie pieniędzy, żeby uzupełniać swoją kolekcję trucizn. Dostawał fundusze na jedzenie i czynsz. Jakby wytłumaczył, że nie wystarczyło mu kasy. Musiałby podać jakiś powód i wszystko wyszłoby na jaw. Dlatego niezależne źródło dochodu było w jego interesie. Znalazł w lokalnej prasie idealne zajęcie dla siebie. Praca w laboratorium chemicznym. Ale musiał mieć minę, kiedy je czytał, jak Grinch, 100%. Nawet się nie zastanawiał i aplikował. Ale musiał jakoś wyjaśnić swoją lukę w CV. Nie było po co kłamać. Musiał poinformować potencjalnego pracodawcę o pobycie w Broadmoor, ale tu był już bardziej kreatywny, kiedy przyszło o podanie powodu pobytu w tym przybytku.
Informacją, że bawił się truciznami, raczej by nie zapunktował, więc powiedział, że przeszedł załamanie nerwowe po śmierci matki. Ale wyszedł już na prostą i oczywiście wykazał się wielką wiedzą z dziedziny chemii. Stanowisko, na które aplikował, nie było niczym skomplikowanym. O ile dobrze zrozumiałam, to nawet nie byłby typowym laborantem, a bardziej pomocą biurowo-fizyczną. Jednak to nie było istotne dla Grahama, bo dostęp do wszystkiego byłby nieograniczony. Można by pomyśleć, jak to możliwe, że kierownik laboratorium nie uznał go za potencjalnie niebezpiecznego. Ale spójrzcie na to tak. Siedział przed nim młody chłopak, w sumie już mężczyzna, który nie ukrywał faktu, że miał kłopoty ze zdrowiem psychicznym. Szczerze powiedział o swoich kłopotach, więc dlaczego miałby mu nie wierzyć? Dodatkowo Graham przedstawił mu swój wypis ze szpitala i o zgrozo. Nie było w nim śladu informacji, z jakiego powodu został przyjęty. Była tylko krótka adnotacja o tym, że był poddany hospitalizacji, leczeniu i terapii oraz że jest już zdrowy i może wrócić do społeczeństwa. Tym bardziej uznał go za bardzo odpowiedzialnego i odważnego młodego człowieka z wielkim potencjałem. Dlatego zaoferował mu stanowisko, a Graham je bardzo chętnie przyjął. Jak już wspomniałam, posada była najniższą w całym laboratorium. Głównie wołany był do prac fizycznych, porządkowych, ale uwaga, jednym z jego obowiązków było robienie i podawanie herbaty innym pracownikom. Tak jest, to chyba najgłośniejszy chichot losu, jaki słyszałam. Ale Graham był sprytny i nie zdradził się na początku, kim naprawdę jest. Zaczął od ciężkiej pracy i budowania swojej opinii w laboratorium. Skrupulatnie obserwował dynamikę między pracownikami. Poznawał hierarchię. To również było ciekawe dla niego. Taki kolejny eksperyment. Robił notatki i rozpracowywał wszystko i wszystkich. A jedną z rzeczy, jakie zauważył i poświęcił jej wiele czasu, był fakt, że każdy z pracowników pił herbatę w swoim kubku i nigdy się nimi nie zamieniali. Notował to wszystko w swoim dzienniku i po pewnym czasie wiedział doskonale, który należał do kogo. Dość niebezpieczne, choć nikt nadal nie zadawał sobie pytań ani jeszcze niczego nie podejrzewał. Te obserwacje ułatwiły mu systematyczne podtruwanie konkretnych pracowników, którzy na przykład danego dnia go wkurzyli, bądź po prostu uznał, że czas na tą konkretną osobę. Więc kiedy poczuł się już wystarczająco pewny siebie w nowym miejscu, rozpoczął dosypywanie trucizny do herbaty. Nie na tyle, żeby wyrządzić duże szkody, ale na tyle, żeby ofiara zachorowała. Po raz kolejny dziwny wirus krążył po korytarzach laboratorium, wyłączając poszczególnych pracowników na dzień lub dwa, a kiedy symptomy ustawały, wracali do pracy kompletnie nieświadomi tego, co się tak naprawdę z nimi dzieje. I sami przyznacie, że rzeczywiście wyglądało to jak jakiś wyjątkowo uparty wirus. Nikt nie zakładał najgorszego. Nigdy. A szkoda. Ten cykl był tak długi i charakterystyczny, że zasłużył wręcz na swoją nazwę, którą znali wszyscy w okolicy i stała się pewnego rodzaju lokalną anegdotą. Przypadłość nazwano Bovington Bug, czyli wirus z Bovington, od nazwy miejscowości, w której znajdowało się laboratorium. Cała okolica huczała, że źle się tam dzieje i pracownicy nie mogą się uwolnić od wyjątkowo upartej żygaczki. Podjęto nawet próbę odkrycia winowajcy, a kiedy niczego nie odnaleziono, zbadano źródło wody w laboratorium, czy może ono nie jest winne całego zamieszania. Nic jednak to nie dało. Tajemnica pozostała nieodkryta. Nikt nawet nie pomyślał, że osobą odpowiedzialną za wszystko jest cichy Graham Young. Generalnie był całkiem lubiany w pracy, choć mało rozmowny. A najlepiej czuł się w towarzystwie starszych mężczyzn, którzy praktycznie od początku wzięli go pod swoje skrzydła i zapewnili mu pewnego rodzaju ojcowską opiekę. Oni mogli opowiadać godzinami o swoim życiu, a Graham słuchał, co sprawiało mu im ogromną przyjemność. Najbardziej zaiskrzyło między Grahamem i 59-letnim Bobem Eagle, który był weteranem wojennym. Jak tylko młody usłyszał, to rozpromienił się jak słońce. Mógł wreszcie z pierwszej ręki posłuchać o tym, co go tak interesowało, czyli II wojna światowa i naziści.
Nic dziwnego, że bardzo szybko ci dwaj stali się nierozłączni. Ale to nie uchroniło Boba przed obsesyjną rządzą Grahama do mordowania. Stał się pierwszym stałym obiektem od czasów jego macochy, któremu poświęcił całkowitą uwagę. Rozpoczął powolny proces trucia mężczyzny, nie przerywając ich przyjaźni. Bob dość szybko padł ofiarą wirusa Bovington, a nawroty jego choroby były częstsze niż pozostałych pracowników. Graham codziennie podawał dawkę trucizny przyjacielowi, ale podobnie jak z Molly, w pewnym momencie zaczął być poirytowany brakiem znaczących postępów w swoim dziele. Dlatego pewnego dnia podał mu śmiertelną dawkę, a wybór padł na Tal. Bob natychmiast odczuł skutki. Jego stan pogorszył się gwałtownie, więc wezwano pogotowie i zabrano go do szpitala. Tam jego stan niestety wcale się nie poprawiał mimo interwencji lekarzy. Nawet zaczęły pojawiać się nowe symptomy, jakich wcześniej nie było. Między innymi silne bóle pleców, drętwota w niektórych częściach ciała, a skóra zaczęła z niego schodzić płatami, powodując niemiłosierny ból. Stan Boba pogarszał się bardzo szybko i po kilku dniach cierpienia Bob zmarł. Ale Graham nie spoczął na laurach. Nie, nie. W czasie, kiedy Bob konał w męczarniach, on nadal podtruwał resztę załogi laboratorium oraz dzwonił do szpitala, aby zapytać o stan zdrowia swojego przyjaciela. Broń Boże od takich przyjaciół. Ale to, co dla Grahama było najważniejsze, to fakt, że nadal nikt go nie podejrzewał. Lekarze, choć nie wiedzieli, co się stało z Bobem, nie brali trucizny pod uwagę. Stwierdzili, że to najprawdopodobniej bardzo rzadkie schorzenie o nazwie syndrom Guillain-Barré. Choć nie wszystkie, większość symptomów potwierdzało diagnozę. Każdy chciał rozwiązać tę zagadkę, więc dążono do jakiejkolwiek odpowiedzi. To usatysfakcjonowało Grahama, który już zdążył wybrać kolejną ofiarę. Był nim inny starszy pracownik laboratorium o nazwisku Ron Hewitt. I był on w mniemaniu Younga idealną ofiarą, ponieważ Rob opuszczał laboratorium. Zdążył już złożyć wypowiedzenie i w głowie Grahama powstał plan, że zaaplikuje Ronowi śmiertelną dawkę do czasu jego wyjazdu, a ten dopiero na miejscu wyzionie ducha i po raz kolejny będzie on daleki od wszelkich podejrzeń. I będzie mógł podstawić drugą kreskę na ścianie. Drugą z 9, jakie zaplanował. Jednak na całe szczęście dla Rona pierwsze dawki trucizny sprawiły, że tak mocno się rozchorował, że szybko zaszył się w domu, chorując niemiłosiernie na słynnego wirusa. I to ocaliło mu życie. Dni mijały, Ron wracał do zdrowia, a potem wyjechał. I już nigdy więcej nie zapadł na tę tajemniczą chorobę. Nigdy do końca nie poznano motywów Grahama, ale dwie jego ofiary, śmiertelna i ta, która uszła z życiem, były, tak się złożyło, dwoma pracownikami, którzy stali wyżej od niego w hierarchii firmy. Zbieg okoliczności, a może misterny plan. Jakby nie było, po tym jak ci dwaj opuścili firmę, Graham Young awansował na stanowisko menadżera. Jak myślicie, czy był to może motyw? Czekam na wasze teorie. Ale przejście na inne stanowisko wiązało się nie tylko z większą kasą i zmianą jego pozycji na wyższą. Była dosłownie zmianą pozycji, ponieważ Graham od teraz rozpoczął pracę w nowym zespole. Tym, który jeszcze nie uświadczył wirusa. Był w 7. niebie, to mało powiedziane. Właśnie otwierały się przed nim nowe możliwości i czuł się jak małe dziecko w święta. Jego nową przełożoną stała się Diane Smart. Bardzo kompetentna kobieta, która była również bardzo surowa. I nie miała żadnych oporów, żeby powiedzieć, co myśli na temat pracy swoich podwładnych. A z pracy Grahama była często niezadowolona. Jak łatwo się domyśleć, tych dwoje nie pałało do siebie sympatią, co stawiało Diane na prostej drodze do stania się kolejnym głównym celem Grahama. Oczywiście nie trzeba było długo czekać, aż Diane zaczęła chorować na słynnego wirusa. Jeden z zapisków w dzienniku Grahama wspomniał o tym, co robił swojej szefowej. Dee bardzo mnie wczoraj zdenerwowała, więc zaserwowałem jej atak choroby. Dałem jej jedynie tyle, aby nią wstrząsnąć i teraz żałuję, że nie było tego wystarczająco, aby pozbyć się jej na co najmniej kilka dni. Choć nie sprawdzał się do końca na nowym stanowisku, potrafił być bardzo multizadaniowy.
Nie ograniczał się tylko do Diane. Truł cały nowy zespół, a w szczególności skupił się na kolejnym starszym koledze, Davidzie Tilsonie. Young używał różnych trucizn, ale kiedy decydował, że już czas na czyjąś śmierć, przynosił do pracy najsilniejszą ze swojego arsenału, czyli tal. Jednak posiadał on nieprzyjemny, gorzki smak. Ogólnie zmieniony smak herbaty był dla niego dużym problemem, z którym próbował sobie poradzić od dawna. Niektóre mieszanki były bezsmakowe, ale większość jednak była gorzka. Dlatego większość pracowników po wypiciu jednego łyka herbaty odstawiała ją, bo smak był nie do przełknięcia. Ogromnie frustrowało to Grahama i szukał rozwiązania tego problemu. Najczęściej próbował równoważyć smak trucizny cukrem i tak też zrobił z herbatą, którą zaprawił sporą dawką talu i postanowił podać Davidowi. Ale on ledwo zamoczył usta i stwierdził, że trunek jest zbyt słodki. Ta próba nie powiodła się. Graham podjął próbę kilka dni później i tym razem udało się. David opróżnił śmiertelną herbatę do końca i tego samego wieczoru wylądował w szpitalu z objawami identycznymi do tych, które ostatecznie wykończyły Boba Exa. Jednak, choć cierpiał okrutnie, nadal żył, co wprawiło Younga we wściekłość. Pchany obsesją nie mógł się powstrzymać i postanowił dokończyć dzieła. Wybrał się więc do szpitala pod przykrywką zmartwionego kolegi z pracy i przyniósł ze sobą prezent. Butelkę whisky z wkładką w postaci śmiertelnej dawki talu. I jasne, że pielęgniarki nie pozwoliłyby, aby pacjent pił alkohol, ale Graham wiedział również, że David nie odmówi drinka, a smak alkoholu idealnie zamaskuje smak trucizny. Jednak po raz kolejny ofiara wymknęła się mu w ostatniej chwili. Kiedy pojawił się w szpitalu, Davida tam już nie było. Został wypisany, ponieważ jego stan zdrowia poprawił się na tyle, że mógł wrócić do domu. Ale nigdy w pełni nie odzyskał sił, a co za tym szło, nie wrócił do pracy. Nie pozostało Youngowi nic innego, jak znaleźć kolejny cel, a tych miał pod dostatkiem. Padło na Jethro Bella i podobnie jak w poprzednich przypadkach, Graham pojawił się pewnego dnia w gabinecie Jethro z filiżanką herbaty i z wielkim uśmiechem na twarzy postawił ją u mężczyzny na biurku. Ten przyjął trunek z wdzięcznością, ale po pierwszym łyku stwierdził, że nie wypije jej, bo była zbyt gorzka. Na co Graham odpowiedział żartobliwie, że chyba nie myślisz, że chciałem cię otruć? Nie był to pierwszy raz, kiedy Young używał tego zwrotu. My wiemy, że było to niesamowicie creepy, ale niestety nikt nadal nie podejrzewał, że on wcale nie żartuje. Następnego dnia Graham pojawił się ponownie z herbatką, ale tym razem udało mu się zamaskować gorycz trucizny i Jethro wychylił filiżankę do dna. Nie zaskoczę was, jak powiem, że jeszcze tego samego wieczoru trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Lekarze walczyli o niego kilka dni, a w tym czasie niesamowicie wymiotował, miał eksplodującą biegunkę, stracił prawie wszystkie włosy i obłaził ze skóry. Ale największe cierpienie odczuwał w nogach. Ból był tak niesamowity, że mężczyzna rozważał odebranie sobie życia, aby ten koszmar się skończył. Jednak choć stan Jethro początkowo był krytyczny, z dnia na dzień dochodził do siebie, aż ostatecznie wyzdrowiał. Graham Young był wściekły. Czuł, że traci kontrolę, a tego nie mógł znieść. Jego wybujałe ego było w strzępach. Przecież był samozwańczym geniuszem w dziedzinie trucizn i chemii, a nie mógł zabić nikogo od jakiegoś czasu. Nie mógł dłużej tego wytrzymać i z miejsca zabrał się za następny zamach. W końcu miał zabić 9 osób, a na liczniku była dopiero jedna. Padło na kolejnego starszego pracownika, Freda Biggsa, którego wirus nie ominął jak do tej pory, jak prawie nikogo w firmie. Ale jego epizody były jak na razie dość niegroźne, choć bardzo wyczerpujące. Ale 30 października 1971 roku Graham postanowił, że żarty się skończyły i doprawił herbatę Freda poczwórną dawką talu, co było nie do przetrwania. Udało mu się również na tyle zamaskować smak, że biedny Fred, niczego nie podejrzewając, wypił całą herbatę z uśmiechem na ustach, wdzięczny młodszemu koledze za życzliwość. Niedługo później stan zdrowia Freda zaczął się pogarszać, aż ostatecznie wezwano do niego karetkę, a ta zabrała go do szpitala.
Objawy były takie same jak u innych, z tym, że jego stan zdrowia pogarszał się bardzo gwałtownie. Choć lekarze i sam Fred walczyli dzielnie, jego ciało poddało się i zmarł 19 listopada 1971, trzymając swoją ukochaną żonę za rękę. Graham był podekscytowany swoim sukcesem, ale nie dane mu było długo cieszyć się tym osiągnięciem, ponieważ na tym etapie ludzie zaczęli już coraz głośniej mówić o tym, że coś tu śmierdzi. Ten cały wirus to jednak jakaś podejrzana sprawa. Ludzie padali jak muchy i początkowo leżeli tylko kilka dni w łóżku, a teraz byli hospitalizowani, a nawet umierali. Tego było za wiele. Nie tylko dla pracowników laboratorium, ale również dla lekarzy, którzy leczyli zarażonych. Przecież należało znaleźć przyczynę tego całego wirusa. Dodatkowo zaczęto również zastanawiać się, dlaczego ta dziwna epidemia ogranicza się tylko do pracowników laboratorium, a już członkowie ich rodzin na przykład nie zarażali się. I choć ta sytuacja trwała już od dawna, dopiero teraz ludzie zaczęli poważnie myśleć, że coś tu nie gra. Podniesione raz brwi nie chciały już opaść. Zamieszanie doszło do dyrekcji laboratorium i oni również uznali, że ta cała sprawa ma bardzo dziwny przebieg. Rozpoczęto wewnętrzne dochodzenie. Rozmawiano ze wszystkimi osobami, które przechodziły wirusa i wynotowywano wszystkie dziwne sytuacje, aby znaleźć jakiś wzór albo przynajmniej nakreślić jakieś ramy co do jasnej ciasnej dzieje się w tym przeklętym laboratorium. I rzeczywiście, kiedy zaczęto rozmawiać z pracownikami, wyszły na jaw pewne zastanawiające fakty, które należało wyjaśnić. Przede wszystkim pracownicy zarażali się tylko między sobą, ale nikogo więcej już nie. A druga kwestia, która pojawiła się bardzo często, to fakt, że większość na pytanie, czy jest ktoś w firmie, kto wzbudza ich podejrzenia, podawali jedno nazwisko: Graham Young. Ogólnie uznawano go za dziwnego człowieka, który generalnie stronił od ludzi, chyba że na tapet wskakiwał temat II wojny światowej bądź nazistów. Wtedy buzia mu się nie zamykała. No i ogólnie miał taki dziwny vibe, jak jakaś jaszczurka. Plus ludzie przypominali sobie, że Young lubił żartować sobie o tym, że łatwo byłoby kogoś w firmie otruć i nikt nawet by się nie dowiedział. To było wystarczające, żeby rozpocząć kolejny etap śledztwa, a jego przedmiotem stał się Graham Young. Prześledzono przebieg wirusa Bovington, kiedy się rozpoczął i kiedy był jego pik. I wszystko składało się idealnie z przybyciem do laboratorium jednej osoby. Plus, jak zauważyła Diane, pamiętacie bezpośrednia szefowa Grahama, którą próbował zabić? On sam nigdy nie złapał choróbska. Poproszono również lekarza zakładowego o analizę wszystkich objawów, jakie pojawiły się wśród pracowników. Po tym, jak sporządził swój raport, zwołano zebranie, na którym lekarz miał odczytać swoje obserwacje i wnioski. Przedstawił on listę chorób i ich przyczyn odpowiadających objawom wirusa. Ale podał również przyczyny, które jego zdaniem powinny zostać wykluczone, mimo tego, że objawy pasowały. Między innymi podał zatrucie talem. Jedną z osób obecnych na tym zebraniu był Graham właśnie, który zaraz po tym, jak wykluczono zatrucie talem, poczuł nieodpartą potrzebę pochwalić się wiedzą na temat tego pierwiastka. Nie umiał sobie odpuścić. I wtrącił swoje 3 grosze, że według jego wiedzy wszystkie objawy są zgodne z zatruciem talem. Był z siebie niesamowicie dumny, ale lekarz prowadzący spotkanie podrapał się po głowie i zaczął się w ciszy zastanawiać. Skąd ten młody chłopak wie tak dużo na temat zatrucia talem? Postanowił więc, że po zebraniu porozmawia z Grahamem i dowie się co nieco. A ten zaserwował taki wyżyk informacji łącznie z dawkami śmiertelnymi oraz jak podawać tal, tylko po to, żeby ktoś bardzo silnie chorował. Sprawiły, że lekarz aż osiwiał z przerażenia. Do takiego stopnia lekarz poczuł strach, że jak tylko buzia Younga się zamknęła, ten poleciał w podskokach do dyrekcji i oznajmił, że Graham Young jest bardzo śliskim i podejrzanym typem. Nie zbagatelizowano tego i zgłoszono wszystko na policję. A ci zajęli się sprawą bardzo szybko, ponieważ o wirusie Bovington słyszeli już wszyscy.
Wyszukano więc informacji na temat Grahama Younga w bazie danych i wyniki zatkały wszystkich, ponieważ wyszło na jaw, jaka jest jego przeszłość kryminalna. Trucicielstwo. Natychmiast udano się do domu jego ciotki, gdzie zamieszkał ponownie, po wielu konfliktach ze współlokatorami na temat wystroju jego pokoju. Pamiętacie nazistowskie klimaty? A kiedy go wyprowadzali, on zarzekał się, że jest niewinny. Jednak jak tylko drzwi się za nim zamknęły, a szloch ciotki nie był już słyszalny, Graham odwrócił się do jednego z policjantów i zapytał wprost, za którą ofiarę go złapali. Tym samym przyznając się w sumie do wszystkiego. Po przybyciu na posterunek oczywiście przeszukano go i znaleziono w różnych jego kieszeniach poutykane fiolki z talem. Po przeszukaniu domu ciotki znaleziono dużo więcej różnych trucizn oraz jego dość wysublimowany wystrój wnętrz z nazistowskimi flagami, swastykami i plakatami Adolfa Hitlera. Jeśli to nie było znakiem, że coś z nim jest nie tak, to nie wiem, co jeszcze mogło przekonać śledczych. Choć myślę, że już dawno byli pewni, że mają winnego. Jednak przeszukanie odkryło istną kopalnię dowodów przeciwko Grahamowi. Sam w sumie poddał się policji na tacy, ponieważ uwielbiał katalogować swoje eksperymenty i trzymał dzienniki, w których opisywał dokładny przebieg trucia poszczególnych pracowników. Jakie dawki im dawał, ile chorowali, jak gwałtownie i jakie symptomy przejawiali. Nawet notował przy niektórych nazwiskach, czy zamierzał truć tę osobę do skutku, czy może darował jej życie. Była to makabryczna lektura. Nawet czasem zapisywał swoje przemyślenia na temat tego, jak bardzo był wkurzony, że ci ludzie nie tylko nie umierali, ale jeszcze do tego dostawali wolne i mogli sobie odpoczywać w domu. A on tak się starał i nie dostawał nagrody za swoją ciężką pracę, czyli nie mógł dalej obserwować obiektów swoich badań. Naprawdę był odklejony jak tapeta w nawiedzonym domu. W innych fragmentach można było przeczytać, jak bardzo naśmiewał się z faktu, że ludzie nie mieli pojęcia, co było przyczyną tych wszystkich zachorowań i że nazwali go wirusem Bovington. Zgodnie z tym, co znaleziono w jego dziennikach, był on odpowiedzialny za podtruwanie setek osób przez wszystkie lata swojej działalności, a w samym laboratorium było ich ponad 70. Wizjoner Graham stworzył nawet listę przyszłych swoich ofiar. Miał chłopak rozmach. Równolegle do przeszukania, podczas którego odkryto te wszystkie rzeczy, Graham Young był przesłuchiwany na posterunku policji i bez najmniejszych oporów przyznał się do wszystkiego. A jego przesłuchanie w pewnym momencie przerodziło się w pełny wykład na temat talu, jego zastosowania, właściwości i dawek potrzebnych do osiągnięcia różnych efektów. I trzeba przyznać, że zrobił wrażenie. Poziom jego wiedzy był niesamowity, a sposób jej przekazywania zajmujący i bardzo klarowny. Aż szkoda, że zamiast stać się światowej sławy ekspertem w tej dziedzinie, postanowił tak zainwestować swój talent. Ale Graham miał jeszcze jedną bombę, którą zrzucił na zebranych. Bez mrugnięcia okiem przyznał się do otrucia swojej macochy Molly te wszystkie lata wstecz. Nikt go nigdy nie podejrzewał o to. Nawet nie myślano, że zmarła ona z przyczyn innych niż naturalne, ale w sumie wszystko składało się idealnie. Więc pierwszy szok ustąpił natychmiast i tylko przyznano, że w sumie ma to sens. Graham nie mógł przestać napawać się tym, że w sumie było to morderstwo doskonałe, bo sam namówił ojca, aby skremowano ciało Molly, tym samym pozbywając się wszelkich dowodów. Ale tu to akurat miał rację. Przyznaję, choć niechętnie, nieźle to wykombinował. Oczywiście prasa podłapała wieści o zatrzymaniu i natychmiast Graham Young zagościł na wszystkich czołówkach. Był z tego faktu dumny, ale jego radość była niepełna, ponieważ nienawidził przezwiska, jakiemu nadano. Teacup Poisoner. Uznał, że było zbyt słodkie. Odbierało powagi jego dokonaniom. Sam nawet próbował nadać sobie przydomek, ale nie przyjął się ku jego rozpaczy. Graham Young stanął przed sądem oskarżony o 2 morderstwa, usiłowanie zabójstwa 2 osób i 8 przypadków otrucia. Mimo początkowego przyznania się do winy przed sądem stwierdził, że jest niewinny.
Oczywiście dowody przeciwko niemu były przytłaczające, ale prokurator nie był w stanie się powstrzymać i zapytał: skoro Graham twierdzi, że jest niewinny, to jak wytłumaczy te wszystkie dzienniki i ich treść? A on nie zawiódł i podał tak absurdalne wyjaśnienie, jakie tylko mógł. Stwierdził bowiem, że były to notatki do jego powieści w stylu horror science fiction. Naturalnie nikt mu nie uwierzył, ale warto było wysłuchać tej farsy. Jednak prokurator miał jeszcze inne dowody. Między innymi, co jest bardzo ciekawe, sprawa przeciwko Grahamowi Youngowi była pierwszą w historii Wielkiej Brytanii, podczas której użyto jako dowodu prochów ofiary. Chodziło o Boba, pierwszą ofiarę, ponieważ jego rodzina przechowała nadal w domu jego prochy i rzeczywiście wykryto w nich tal. Kiedy przedstawiono wszystkie dowody, było w sumie już pozamiatane. Przysięgli potrzebowali zaledwie 2 godzin, aby uznać go za winnego wszystkich najcięższych zarzutów i skazano go na 4-krotne dożywocie. Jedyne o co Graham poprosił to, aby skierowano go do normalnego więzienia, a nie z powrotem do Broadmoor. Każdy słyszał, że szpital był bardzo brutalnym miejscem, gdzie pacjenci i osadzeni nie mieli lekko, mówiąc delikatnie. Było to miejsce pełne brutalności, nie tylko ze strony innych osadzonych, ale również, a przede wszystkim pracowników szpitala. I sędzia przychylił się do jego prośby, choć zgodnie z opinią biegłych powinien on odbyć swoją karę w trybie terapeutycznym. Dlatego został zesłany do Ashworth, innego słynnego przybytku. Graham Young po przybyciu był utrapieniem dla załogi szpitala. Zawsze znalazł jakiś sposób, żeby z najmniej niebezpiecznych składników uważać jakąś trującą miksturę, ale zawsze udawało się odkryć jego zamiary na czas. Jednak to sprawiało, że był wyjątkowo absorbującym osadzonym. Ciągle zmieniano jego cele, żeby nie był w stanie niczego ukryć. Przeszukiwano go kilka razy w tygodniu, nie zdejmowano z niego oczu. Był jak naprawdę uciążliwe małe dziecko, które trzeba pilnować 24 godziny na dobę. Po kilku latach Graham został uznany za ozdrowiałego i przy głośnym westchnieniu ulgi został przeniesiony do normalnego więzienia. A było nim słynne Isle of Wight. Więzienie, gdzie swoje kary odbywali niesamowicie groźni i znani przestępcy. Między innymi Ian Brady, o którym opowiadałam wam niedawno w odcinku o mordercach z wrzosowisk. Właściwie to Graham Young i Ian Brady siedzieli tam w tym samym czasie. I nie zaskoczę was, że tych dwóch zapałało do siebie wielką sympatią praktycznie od początku. Ian Brady był zafascynowany młodym Grahamem i jego wiedzą w dziedzinach, jakie go interesowały. Sam przecież był fanem nazistów, uwielbiał seryjnych zabójców oraz wszystko, co związane ze śmiercią. Dobrało się dwóch typów spod ciemnej gwiazdy. Graham Young zmarł w więzieniu 1 sierpnia 2000 roku, w wieku zaledwie 42 lat na ostrą niewydolność serca. Oczywiście spekulowano na temat przyczyny śmierci, ponieważ młody, zdrowy mężczyzna od tak nie umiera na zawał serca. Zastanawiano się, czy może nie udało mu się stworzyć jakiejś trucizny i skrócić swoje jałowe, więzienne życie, ale tego raczej się już nie dowiemy, ponieważ nie przeprowadzono sekcji zwłok. Po prostu odetchnięto z ulgą, że ten potwór już nikogo nie skrzywdzi. W tym miejscu zakończę tę opowieść. Dziękuję bardzo, że zechcieliście wysłuchać tej historii. Mam nadzieję, że zaciekawiłam Was choć trochę. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, naciśnijcie przycisk podziękuj i wesprzyjcie mój kanał, abym mogła tworzyć więcej ciekawych treści dla Was, moi drodzy słuchacze. Za każde wsparcie będę bardzo rada. Oczywiście z całego serca dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się zostać moimi patronami. Jestem naprawdę zaszczycona i przeszczęśliwa. Przypominam Wam również, żeby zasubskrybować mój kanał i włączyć powiadomienia, żeby premiery Wam nie uciekły. Nie wstydźcie się też i piszcie komentarze. Bardzo lubię czytać, co piszecie i nie obrażę się, jeśli polubicie ten film. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.